Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku. Gotowi i zwarci. Słuchajcie, przed chwilą był live i live'a robimy na Kik. Na mój kanał to jest Defender Gym, gdy ktoś się pytał. Really sleep. A Matt sleep or not? Matt sleep. Będziemy mieć problem w samolocie. Lotnisko Chopina Vita. Dobra, widzimy się zaraz, muszę wypakować wszystkie bagaże. Doha 128, 135, dobra. O, i to nasza kolejka. Jerry się dowie, czy będziemy musieli w niej stać, czy wejdziemy sobie biznesową klasą. Jerry poszła się zapytać, czy mamy pierwszeństwo z dwójką dzieci, czy nie. Zawsze się zgadzali, zawsze było pierwszeństwo, mimo że nie mamy biznes klasy, to wchodziliśmy przez biznes klasę. No, odejdź. O, dzień dobry. Już szukam paszportów. Tata, a moje plesa? Twojego to chyba nie trzeba na podręczny. Kontrolę przeszliśmy, bezpieczeństwa. Nawet sprawnie jak na dwójkę dzieci i dwójkę dorosłych. Nie robiliśmy obciążenia. Teraz idziemy poza Unię Europejską. Tu mamy gate'y do Kataru, prawda? To trzeba jeszcze jedną kontrolę przejść. Czy nie jesteś poszukiwany? After we sit near the gate, ok? Więc w pierwszej kolejności idziemy usiąść przy bramce, a potem już możemy się zrelaksować, bo jak się nam uda to szybko zrobić, no to będziemy mieć 1,5 godziny na czekanie, na czegoś, napicie się, lajcik. Nie tak jak ostatnio wracaliśmy z Cebu, co nas trzymali do ostatniej chwili. Ja. I Jerlin przekabaciła jakieś 3 litry wody, bo dla dziecka, ale dzieci tego sami nie wypiją, nie ma takiej możliwości. To waży kurde z 6 dodatkowych kilogramów. To moja incognito kamera. Yes? Kamera? Yeah, to incognito, because last time, you know guys, bo nie mówiłem wam, mam materiał z tego jak leciliśmy jednymi tanimi liniami lotniczymi i bardzo niemiło nas potraktowali. Do tej pory jeszcze go nie opublikowałem, bo mam zakaz w teorii, ale prędzej czy później wam to pokażę na jakimś live'ie, żebyście zobaczyli. Co prawda nie jest całość nagrana, tylko część, bo Jerlin powiedziała, żebym wyłączył, bo się zestresowała. Ale do tego stopnia doszło, że nie chcieli nas puścić do samolotu. Ale to było z rok temu. Ale ta linia na pewno nie ucieszy się. Poczekamy, aż będzie więcej osób nas oglądało, wtedy to opublikujemy. No i oczywiście uważajcie na pana Andrzeja Małka-Dybusa z Madagaskaru, z Nosy B, bo okrada ludzi. Tak. I oszukuje. Więc nie polecam. Nosy B Club oczywiście zostało sprzedane albo oddane i do tego jeszcze linki Facebooka, konta i tak dalej są używane przez Malgasza. Słuchajcie, to chyba miejsce, w którym najczęściej spędzam czas i najwięcej spędziłem czasu na lotnisku. To jest oczywiście taka skrzynka do palenia. Nie ma tutaj chyba najkosy. Pierwszy lot krótki, tylko 5 godzin. Boarding zmienili z 16:40 na 16:55. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Pasażerowie lecący do Dolny rejsem QL 260, pasażerowie Cieplińska Agnieszka, Foster Adam, Kristenko Natalia. Maybe it's in theory 5 minutes to boarding, but in true it's 15 minutes. 4, tak. We have 26. 26A? No. DF? Yes. DF. Dziękuję. Come on. Chodź, Mat. Pierwszy raz chyba wchodzę jako jeden z pierwszych do samolotu, zawsze czekam i wchodzę jako ostatni. Nie, do końca, dalej. Dalej. Jeszcze daleko do końca. Za łazienkami. Tam masz łazienki? Za łazienkami. Nie? Wait. D, E, F. Here. It's yours. I sit on that side. I will be sitting on that. Chyba polubię wchodzenie do samolotu jako pierwszy, bo naprawdę jest fajnie, jest zawsze miejsce na bagaż, kurczę. I taking a video. Okay. Videos are not allowed. Video is not allowed? I'm sorry, it's not allowed. Really? Yes.
Okej. Przed chwilą stewardessa powiedziała mi, że zakaz jest nagrywania jakichkolwiek materiałów wideo na pokładzie Qatar Airways. I'm shocked. I need to find some... Muszę znaleźć jakiegoś innego stewarda i się zapytać, czy to jest jej zasada, czy to jest zasada Qatar Airways, ponieważ się już pierwszy raz z czymś takim spotykam. Ostatnio nie było nigdy problemu z nagrywaniem, a teraz jest. Więc dam wam update, jak się kogoś zapytam jeszcze. W internecie nie ma nic poza tym, że jakiś youtuber został zbanowany w 2023 w grudniu za to, że mówił brzydko o Qatar Airways. Widzimy się później. Jesteśmy już widać w samolocie. Tak, mamy Jerlin i Mata. Po prawej tylko, że kamera. O, Jerlin, Mat. No to uważaj. O, Mat się oblał. Widzimy się później. Sprawa wygląda następująco. Mamy lot opóźniony już o 50 minut i jak tak dalej pójdzie, to się nie wyrobimy na kolejny lot. I tutaj jest dobra uwaga dla Was. Jeśli kupujecie lot z jakąś przesiadką, dobrze jest wybrać tą samą firmę. Kapitan przed chwilą powiedział, że jeszcze 50 minut, bo pracownicy naziemni z zewnątrz samolotu znaleźli jakąś uszkodzoną część i wymiana jej będzie trwała 50 minut. Lily tutaj jest... O. Jest możliwość taka, że będziemy kiblować w Doha jedną noc. There's a good haggard Lily. Lily, say hi. She cried for how many minutes? 15 minutes? Oh, nice. Very long time. Until she Sleep. Musimy wyjść z samolotu. Kolejka jest. Szybko, follow mama. No, go straight, Mati. Go, mama. Chodź, ludzie są za mną. No, chodź. Wyjdziemy z samolotu, to się zatrzymamy, chodź. Idziemy, bo zgubimy mamę. No more crying, right? Thank you, bye. Thank you. Okej, słuchajcie, doleciliśmy do Kataru. Ale tylko pół godziny gdzieś spóźnienia nadrobił w locie. Tak mi się wydaje. Wszyscy lecą, bo się boją, że się spóźnią na samolot. Przez to, że mieliśmy opóźnienie, to już nie musimy przechodzić przez kolejną kontrolę. Od razu nas wypuścili na zewnątrz, a mamy jeszcze godzinę 45, żeby znaleźć nasze gate'y, ale najpierw trzeba było dzieci przebrać, żebym poszła do łazienki. I jak zwykle w Doha jest, czasami godzinę zajmuje przejście z dziećmi z jednego gate'u do drugiego. Ale puścili nas szybciej bez kontroli, prawda? Dodatkowej, bo zawsze jest normalnie kontrola taka przed wejściem na lotnisko. Co tam, Lily? Say hi. Hi. Ok, widzimy się pod gate'em, bo musimy się zabrać. A tutaj jakieś Omega. Please stand clear. The doors are closed. Okay. Hello, sir. Hello. What's that? They couldn't do yours on the other end. When we were on the other end, they were like, we can't read this. Thank you. How are you, baby? Huh? How are you? My back is very big. Słuchajcie, właśnie wsiadamy do samolotu, kolejny lot, 9,5 godziny, czy tam 10 godzin prawie. Say hi!
Nie ma. Ciężka podróż. Na szczęście to już przedostatni lot. W Cebu trochę odpoczniemy, mam nadzieję. Tym razem jesteśmy blisko wyjścia. Hello. 1 hour na lang kami ay maglalanding na guys. At sila English in my channel. Lily is very, she have the, what's the name? She have tantrum because we are about to land and her ear is very painful because of the pressure. Nie, to Touch. miała sławki. Guys, Ten jest it's left only one, a zostało tylko godzinę i 14 minut. 1000 Tata, minut. nie jest. Opóźnienie 20-minutowe. No, O, a my jesteśmy już prawie na Filipinach. Mam Manilę, a tu lecimy do Cebu. A samolot leci jeszcze później na południe do Davao. Chodź Mati. No guys, we are in Cebu in Philippines. Now we need to find our luggage and the taxi and we go to hotel. Tomorrow one more flight. Sleepy? Sleepy and Mati. No. Słuchajcie, przeszliśmy kontrolę graniczną, jesteśmy już na Filipinach. Czekamy na bagaże. O, za mną mamy. Bagaże zwijamy, mamy 5 minut do hotelu, odpocząć. Jutro kolejny lot. You think I'm very strong like you? Thank you very much for helping. A tak wygląda w ogóle te małe lotnisko międzynarodowe w Cebu. I know, they travel. What? Na checking? Teraz wszystko ci sprawdzają. It's new machine, you see, guys? It's new machine for checking what is your goods. Dzień dobry, poranek z Filipin. Słuchajcie, witajcie na kanale. Wczoraj przyleciliśmy na Filipiny. Mało nagrywałem, bo jednak z 3 bagażami dużymi. Ogólnie bagażu mieliśmy bardzo dużo i dziećmi to nie było jak możliwości. Małe sprostowanie co do nagrywania w Qatar Airways. Rozmawiałem z innym panem z Polski, z obsługi. Powiedział, że nie wolno nagrywać, ale obsługi, a nie siebie w samolocie, więc ta pani tam nie do końca wytłumaczyła. Lot w porządku, 19 godzin, spóźnienie było półgodzinne w Polsce, ale mieliśmy spokojnie jeszcze 2,5 godziny na przesiadkę w Doha. Drugą podróż prawie całą przespaliśmy, więc było ok. Jedzenie bardzo dobre. W pierwszym samolocie do Doha było troszeczkę lepsze, a zawsze wybieraliśmy kurczaka z ryżem, więc ogólnie jedzenie w Katarze jest na najwyższym poziomie i obsługa to naprawdę polecam. Chcecie drinka, no to zawsze dostaniecie, kawka, coś tam. Ja jestem zadowolony bardzo z Kataru. Chcieli nas skasować podwójnie za taksówkę. Mieliśmy do hotelu z Cebu do naszego hotelu jest jakieś, nie wiem, kilometr, 1,5. No to mówi po 600 peso, 700, 500 peso. W końcu zamówiliśmy Ubera, dokładnie Graba, tutaj to się nazywa Grab. Zapłaciliśmy 127 peso. Jak już chcecie, to najlepiej używać Graba i od razu po wyjściu z lotniska na wprost pójść z tego międzynarodowego. Na wprost do końca będziecie po prawej stronie mieli taksówki, a na końcu ulicy staje Grab, prawda? I oni tam wiedzą, że Grab zawsze tam się zatrzymuje, więc ktoś wam powie. Jeśli chodzi o internet, no to mam ten router Tessimo, tam mi wychodzi około tam poniżej 5 zł za gigabajt, ale mam też starą kartę moją, którą Globa i ją sobie aktywowałem. Wyszło mi za miesiąc 30 dni 3 GB dostępne plus nielimitowane połączenia do wszystkich sieci i SMS-y. Wyszło mi chyba 25 zł, ale widziałem, że są pakiety naprawdę bardzo tanie, w granicach, nie wiem, 500 peso, czyli 40 zł za 40-50 GB, więc to groszowe sprawy.
Router się sprawdził, bo już w samolocie odpaliłem router, połączyłem się i miałem internet, więc bez problemu można było już Graba zamówić. Więc fajne rozwiązanie właśnie po to, żeby na przykład nie czekać, bo zanim ci tą kartę zarejestrują czy coś, no to trwa dosyć długo. Dojechaliśmy do hotelu, prawda, McDonald's oczywiście na kolację, była mała impreza, bo znajomi nas odwiedzili, a dzisiaj oczywiście jetlag. O 3:00 wstałem, a poszedłem spać gdzieś koło 11:00 filipińskiego czasu, więc po tych 4 godzinach snu już nie mogłem zasnąć. Jeszcze Jerlin, Matt i Lily śpią obok w pokoju, nie wiem jak to się stało, ale spali normalnie tutaj ze mną, tutaj się położyłem, a jak wstałem o 3:00 to już byli obok w pokoju, za tamtymi drzwiami, tak? Ogólnie pokój, no nie zrobię wam review, bo jest bajzel strasznie. Klimatyzacja, nie wiem czy widzicie, jest tragiczna. Jest tutaj jedna i druga w drugim pokoju. Obie są na maksa ustawione na minimum i w ogóle nie chłodzą, więc nie polecam. A pokój tutaj za noc zapłaciliśmy 1772 peso. To jest jakieś tam 130-120 zł. Ogólnie fajnie, bo tu jest basen, prawda? No ale my nie skorzystamy, bo tylko nocujemy. Jest godzina 7 rano i jedziemy zaraz na lotnisko. Za 2,5 godziny muszę zamówić taksówkę i jedziemy na lotnisko. Mamy lot o 12:00 z Cebu do Dumaguete i podobno w ogóle samochód będę mógł odebrać już dzisiaj, więc zobaczycie pewnie blogi na tym. I jeszcze równocześnie będę robił też live'y z Filipin i na YouTubie i pewnie też na Kiku. Próbujemy się wbić na Kika, robimy tam te godzinę dziennie, staramy się streamować, zobaczymy jak będzie z punktualnością i z systematycznością, bo to jest najważniejsze dla Was. No i dobra, no i tyle chyba w temacie. Ogólnie wszystko. Jeśli chodzi o te declaration, no to nikt nas nie sprawdzał, wszystko tak samo. Postawili jakąś nową maszynę tutaj na międzynarodowym lotnisku w Cebu, ale nie używaliśmy jej i tylko podręczny sprawdzali, a głównego bagażu nie sprawdzali. O kasę też się nic nie pytali, nie wiem, akurat może po prostu nas, ale są 3 stanowiska więcej, gdzie się pokazuje te e-travel i tam w tym e-travel się zgłasza deklarację, no to z nami sobie tylko zdjęcie zrobili. I to tyle. I puścili nas dalej. Ale pamiętajcie, że tam są ograniczenia 50 000 peso, 10 000 dolarów, 2 kartony papierosów, jakieś takie, wiecie, jak w większości krajów, tylko my już o tym zapomnieliśmy najczęściej. Warto na to zwracać uwagę, bo możecie mieć pecha. Mi się zdarzyło na tyle lat latania, raz czy 2 razy mnie sprawdzali. No dobra, ja tutaj zaraz zbudzę towarzystwo i jedziemy na lotnisko. Do zobaczenia na lotnisku. Okay, and go back here? We can just spend 700 how much? 784. 700. At 90 lang tayo mabayad. Dito lang. Okay. Kaya balik ka. Hello. We need extra pay. Wala na yung boarding mo na to sa boarding gate. Wala sa wala. Thank you very much. Ikaw din nag-vlog mo. Yes. Thank you very much. Have a nice day. Bon appetit, Mati. The second food. Słuchajcie, zamówiłem sobie zupkową bifa i kurczaczka za 377 peso na lotnisku. Mamy do tego taka malutka zupka, do tego duża micha ryżu i bardzo mało bifa i duża noga kurczaka. Matt, it's good? To nasze śniadanie, już drugie, bo najpierw zjadły dzieci i Jeremy, a teraz ja. Bon appetit. What? Why are you smiling?
No pity. A? Just smiling because what is his second food? Masz już drugie śniadanie, tak? And looks like very hungry. Będziesz gruby, Mati. Lot z Cebu do Dumaguete 55 minut. Mamy jeszcze pół godziny do startu. I zawsze latamy tutaj z dołu, z tego gate 25A. Lili podróżniczka. Hi Lili! Pa. A to nasze bagaże, troszeczkę ważą. Ja swój bagaż zważyłem, no to wszystko, cały sprzęt 15 kg. Więc troszeczkę kilogramów trzeba ponosić. W następnym vlogu pewnie zobaczycie, jak odbieramy samochód. Więc jesteśmy podekscytowani. Good morning, Master Jessica. Jo? No, dawaj rękę. A. Bardzo gorąco. A ja zapomniałem okularów założyć. Cebu. Mactan Cebu International Airport. It must be from up. Dancing. Dotarliśmy do Dumaguete po 30 paru godzinach. Zobaczcie, jaki mam pokoik za 128 zł. Mały, ale tak. Tu są drzwi wejściowe. Mamy tak, aneks kuchenny, taki jak tutaj zwykle. Lodówkę, mikrofalę. Tak, Mati, sekundka. Tu mamy telewizor, kanapę, stół. Mamy dwa pokoje, na lewo i na prawo, takie dwuosobowe. Małe, ale można walizkę rozłożyć, tak jak Jelin tam rozkłada. Są dwie klimatyzacje, tam jest jedna, tam jest druga. No i taka mini łazienka. Tu jest prysznic z ciepłą wodą, a tu jest CR. Jak za... Nie, musisz założyć skarpetki. Jak za 128 zł, no to jest ok. How are you, Lily? Słuchajcie, no, dojechaliśmy bezpiecznie i na dzisiaj chyba ten vlog zakończymy. Jutro jedziemy odebrać samochód i będzie odbiór samochodu. Musimy jeszcze dzisiaj iść na jakieś zakupy, bo o matce iść na plac zabaw. Dobrze, pójdziemy jak wrócimy, dobrze? Albo pójdziesz w City Mallu. Jest bardzo gorąco, jest jakieś 32 stopnie na zewnątrz, odczuwalna 39, tak dla waszej wiadomości. Taki jest sezon deszczowy, ale najbliższe 3 dni nie będzie padało, później chyba przez 4-5 dni ma padać. Ale no, jesteśmy w Dumaguete kolejne 5 dni, więc zobaczymy, jutro pojedziemy na naszą budowę, jak odbierzemy samochód. A nie zapomnijcie dać lajka, łapki w górę i jakiś komentarz taktyczny zostawcie. Podzielcie się z tym filmem z innymi, żeby więcej osób nas oglądało. I do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!